Dla polskiego kibica przyjazd na igrzyska i dopingowanie biało-czerwonym bezpośrednio z olimpijskich aren może okazać się drogą inwestycją. Dojazd, nocleg, wyżywienie, komunikacja miejska, wejściówki, nie licząc zakupów upominkowych, budżet na tygodniowy pobyt w Paryżu w czasie igrzysk dla czteroosobowej rodziny to koszt od 6 do ponad 19 tysięcy euro, czyli od 27 do ponad 83 tysięcy złotych. Zakładam tutaj pobyt w centrum Paryża od 5 do 11 sierpnia, w tym 5 pełnych dni zmagań olimpijskich. W ramach pobytu przewidziane są bilety na 2 zawody dziennie, po 10 biletów na osobę, czyli łącznie 40 wejściówek dla całej rodziny. W większości są to bilety na finały, czyli z walką o medale. Wśród nich są m.in. finał mężczyzn i półfinał kobiet w siatkówce, miejmy nadzieję z udziałem Polaków, wieczorna sesja finałów lekkoatletycznych, a także finały breakdance'a czy skateboardingu. Ceny biletów są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Oczywiście nie zapłacimy tyle samo za finał 100 metrów w lekkoatletyce, co za finał w badmintonie. Mecz grupowy nie będzie wart tyle samo co półfinał. Wreszcie kibicowanie z pierwszych rzędów, a z ostatnich nie będzie też miało nic wspólnego. Najtańsze bilety na igrzyska można dostać za 24 euro. Najdroższe, na przykład na niektóre finały lekkoatletyczne, osiągają aż 980 euro. Ceny są dla każdego identyczne, niezależnie od wieku. W najtańszym wariancie, to znaczy w przypadku miejsc o najsłabszej widoczności, wartość 40 biletów dla 4-osobowej rodziny to niecałe 3100 euro. W najdroższej opcji to już prawie 14 tysięcy euro, czyli 4,5 raza więcej. Wysokie ceny są krytykowane przez wielu kibiców. W swojej obronie organizatorzy tłumaczą, że bilety nie są wcale droższe niż na igrzyskach w Londynie w 2012 roku. Nad Tamizą najtańsze bilety były wtedy po 20 funtów, czyli około 23 euro, a najdroższe po 750 funtów, czyli 829 euro, co po przeliczeniu inflacji z ostatnich 12 lat daje według organizatorów podobne ceny, jeśli nawet nie niższe. Z tym, że Londyn proponował aż 2,5 miliona biletów po najniższej cenie, podczas gdy Paryż takich biletów przewidział jedynie 1 000 000. Ponadto, płacąc tę samą cenę co w Londynie, kibice nie uzyskają koniecznie dostępu do tej samej rangi zawodów, ani do tej samej kategorii miejsc. W Paryżu, żeby zobaczyć na przykład 2 mecze grupowe w koszykówce, trzeba liczyć maksymalnie 150 euro. Za taką cenę w Londynie można było zobaczyć 2 ćwierćfinały. Gimnastyka również poszła w górę. W Londynie najdroższy bilet na eliminację kosztował 170 euro. W Paryżu trzeba już zapłacić 90 euro drożej. Na platformach krótkoterminowego wynajmu typu Airbnb za najtańsze mieszkanie w ścisłym centrum Paryża na 6 nocy 4-osobowa rodzina zapłaci trochę ponad 1600 euro. Ten sam pobyt również w centrum, ale w najtańszym hotelu jednogwiazdkowym będzie już kosztował 1500 euro więcej. Jak zawsze w przypadku dużych wydarzeń, hotele i właściciele mieszkań korzystają z okazji, by podbić ceny noclegów. Paryż nie odbiega od reguły, choć dokładnie rok temu ceny za pokój hotelowy w okresie Igrzysk Olimpijskich wywołały prawdziwy szok. Latem zeszłego roku dziennikarze Le Parisien porównali ceny proponowane wówczas w okresie igrzysk przez wybrane paryskie hotele. Średnia cena za noc była ponad 6-krotnie wyższa niż w sierpniu 2023 roku. Jednym z rekordzistów był znajdujący się za mną hotel Paris-Vaugirard. Tutaj noc z 5 na 6 sierpnia w 2023 roku kosztowała 90 euro. Tylko że rezerwacja tej samej nocy, ale już rok później, kosztowała 1363 euro, czyli 15 razy więcej. Od tego czasu hotelarze mocno obniżyli loty. Ten sam pokój w hotelu Vaugirard kosztuje dzisiaj 314 euro, czyli już tylko 3,5 raza drożej. W ciągu ostatniego miesiąca ceny hoteli w metropolii paryskiej cofnęły się o 10%, zbliżając się średnio do 400 euro za noc. To niewiele ponad 2 razy więcej niż zeszłego lata. Właściciele mieszkań wykazują się większą ostrożnością. Na platformach jak Airbnb ceny w Paryżu są średnio jedynie 2 razy wyższe niż normalnie. Załóżmy, że nie mamy ani ochoty, ani czasu na przyrządzanie posiłków i robienie w tym celu zakupów. Pozostaje zatem jedzenie na mieście.
Zwykłe śniadanie w hotelu czy kawiarni to około 10 euro na osobę. Przypuśćmy, że obiady i kolacje to zestaw z dużą kanapką i napojem kupowany na obiektach igrzysk. Taki zestaw będzie kosztował około 13 euro. Jeśli dodamy do tego ewentualnie 2 posiłki w restauracji za 25 euro od osoby, to całkowity koszt wyżywienia dla 4 osób wyniesie prawie 1000 euro. Do wszystkich obiektów sportowych będzie można dojechać komunikacją miejską. Przyjezdni kibice i turyści zapłacą jednak za to o wiele więcej niż stali użytkownicy. Od 20 lipca do 8 września, czyli na cały okres trwania Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich, bilety komunikacji miejskiej będą 2 razy droższe. Za jednorazowy bilet zapłacimy 4 euro, za całodniowy 16, a za tygodniowy aż 70 euro. Do tych dwóch ostatnich trzeba będzie doliczyć jeszcze 2 euro za wyrobienie nośnika. Całodniowe i tygodniowe bilety będą proponowane w ramach specjalnego olimpijskiego biletu, który będzie pozwalał na nielimitowane przejazdy po metropolii paryskiej, włącznie z dojazdem na oba paryskie lotniska. Wersja tygodniowa tego biletu będzie jednak kosztować prawie tyle samo, co aktualnie normalny bilet miesięczny. Podwyżka cen tłumaczona jest koniecznością pokrycia kosztów związanych ze zwiększeniem przepustowości komunikacji miejskiej na czas igrzysk. Ilość pociągów, autobusów czy tramwajów ma być zwiększona o 15% w porównaniu z normalnym okresem letnim. Ta ulepszona oferta transportowa będzie kosztować 250 milionów euro. Zarząd paryskiego transportu publicznego zdecydowanie nie zamierza za to płacić z własnej kieszeni. Il n'est pas question que les franciliennes et les franciliens payent ce coût. Le pass Paris 2024, il coûtera 16 euros par jour. 16 euros par jour, c'est le juste prix. Decyzja o ustanowieniu wyższych cen dla kibiców i turystów przyjeżdżających specjalnie na igrzyska wywołała ogromne oburzenie w mediach, wśród mieszkańców, a także paryskich władz. A więc to są igrzyska 100% dostępne komunikacją miejską. Metra i autobusy zarezerwowane wyłącznie dla najbogatszych. 16 euro za spóźnione i anulowane pociągi, za przepełnione metra. Chcecie naprawdę obrzydzić Paryż całemu światu. Dajecie piękny wizerunek Francji za granicą, okradając miliony turystów podczas igrzysk. Jest w tym logika. Niewydymany turysta to nie turysta. Powszechne oburzenie było również spowodowane złamaniem przez organizatorów obietnicy o darmowym transporcie podczas igrzysk. Poza Rio de Janeiro, wszystkie miasta, które organizowały letnie igrzyska w XXI wieku, zapewniały darmową komunikację miejską dla posiadaczy biletów na olimpijskie zmagania. Darmowe przejazdy przysługiwały w dzień zawodów, których bilet dotyczył. Tak też miało być w Paryżu. W swoim wniosku o organizację igrzysk Komitet Kandydatury Paryża gwarantował bezpłatny dostęp do całej sieci transportu publicznego dla osób akredytowanych oraz posiadaczy biletów. Kilka stron dalej powtarzał, że wszyscy kibice będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w dni zawodów, na które posiadają bilety. Prezes Komitetu Organizacji Igrzysk potwierdzał tę obietnicę jeszcze 3 lata temu przed francuskimi senatorami. Jednak wojna na Ukrainie i towarzysząca jej inflacja zmusiły organizatorów do szukania oszczędności. Zatem w grudniu 2022 roku ostatecznie zrezygnowano z tej obietnicy, której koszt był szacowany na 45 milionów euro. Organizatorzy mogliby to z pewnością przynajmniej częściowo sfinansować poprzez chociażby obniżenie swoich pensji. Przecież niektórzy z nich zarabiają ponad 200 000 euro rocznie. Ale kto by się zgodził na takie poświęcenie? Tak więc dodając koszt olimpijskich biletów do budżetu na tygodniowy pobyt w Paryżu, trzeba się liczyć z wydatkiem od 250 do 290 euro dla 4 osób, w zależności od tego, czy wykupimy bilet na 5 czy 7 dni. Samochodem czy samolotem? Oto jest pytanie. Oczywiście samolotem będzie nieporównywalnie drożej, ale za to o wiele krócej. Biorąc przykład wyjazdu z Warszawy, to za lot w tej z powrotem do Paryża dla 4 osób w klasie ekonomicznej z lekkim bagażem podręcznym zapłacimy ponad 900 euro. Czas podróży, licząc odprawę oraz dojazd na lotnisko i do miasta, zajmie około 6 godzin. Przebycie tej samej trasy samochodem zajmie co najmniej 10 godzin więcej, licząc postoje. Będzie jednak prawie 3 razy taniej. Paliwo plus opłaty za autostrady to w sumie około 300 euro w obie strony. Jak widać, rodzinne dopingowanie na igrzyskach to nie lada poświęcenie i poważny wydatek. Trzeba jednak przyznać, że możliwość oglądania raz na 4 lata najlepszych sportowców na świecie, zgromadzonych do tego w jednym miejscu, to doświadczenie bezcenne.
To tyle na dziś. Zapraszam na kolejne odcinki Kulis Igrzysk Paryż 2024.